pij, żeby przepłukać trochę mordkę z ponczy. Botar, witajcie w kolejnym odcinku w wielkim teście ponczy. Idę właśnie na spotkanie z moim kompanem, z którym to będę testował różne rodzaje ponczy, różne rodzaje destylatów związanych właśnie z Aguardente Decana na Maderze. No i co? Zapraszam Was na jakieś takie 10 minut małej konsumpcji alkoholowej. Zobaczcie, czy jadąc na Maderę warto uwzględnić w swoim czasie właśnie wizytę w jakimś poncza barze. Ciao! No, udało się spotkać, Maksiu. Słuchajcie, wracając do tego krótkiego intro, które było wcześniej, spotykamy się w Fuszal, ja tutaj mieszkam już od paru miesięcy. No i już dawno miałem na myśli, żeby nagrać taki materiał o jakimś lokalnym destylacie, no a takim lokalnym destylatem wyskokowym, trochę bardziej niż wino czy piwo jest oczywiście właśnie ta królewna tutaj, która stoi na tym blacie. I wpadłem na pomysł, korzystając też ze wspomnień, które zostały wygenerowane jakiś czas temu, żeby właśnie to zrobić z Maxem, z którym odbyłem świetny trekking i tutaj czułem po prostu, że to może być już tak dobra kooperatywa. I przypadkiem się tu znalazło. Przypadkiem to Max do mnie dzwoni parę dni temu, że wpadłem na Maderę, także musiałem ten materiał wykorzystać. Także za Twoje przybycie trochę poczytałem o historii ponczy i na przykład jedna z tych historii, taka w sumie dosyć, wydaje się, prawdziwa, jest taka, że jak portugalscy odkrywcy zdobywali tutaj ten archipelag i odkrywali w ogóle wszystkie te obszary, no to wtedy tam było, nie wiem, XV czy tam XVI wiek, dosyć popularną chorobą był szkorbut. No i oni brali ze sobą cytrynę, żeby się leczyć, ale żeby ona po prostu wytrzymała w czasie, no to moczyli ją w brandy. I ponoć z tego powodu powstała taka cytrynówka, czyli poncza, którą teraz pijemy, nie? A, okej, ale trzymali ją w brandy, no bo ja znam. Tak, trzymali ją mając jedynie w brandy, wiesz, trzymali gdzieś tam w dokach portowych czy tam na statkach. No i wiesz, potem pili, jak mieli jakąś chorobę czy coś, na przykład tego szkorbuta, albo nie wiem, czy to było profilaktycznie, to już nie doczytałem tego, nie? Bo ja właśnie słyszałem, że no jakby to musi być tylko i wyłącznie na rumie i to przede wszystkim z reguły jest na rumie, no chyba, że się jest w takich miejscówach albo jakiś taki, że ładują ci od razu, korkują i sprzedają takiego gotowca tej ponczy, to ta poncza jest niedobra. To jest jak jakaś amarena. Dokładnie, to jest amarena. Jak ty też przejechałem na Maderę, to tak samo dałem się złapać, bo chciałem mieć oczywiście poncze w Portugalii, bo akurat wtedy mieszkałem w Lizbonie. No i kurde, ściągnąłem sobie takiego plastika na kontynent. To koszmar, w ogóle to jest tak niesamowita różnica w jakości. Poncza tylko świeżo wciskana przy barze. Tylko i wyłącznie, tak. To będzie taki depik złocisz. Ej, jak to? Przecież dopiero jest... Co przecież się po zębach rozleje, gdzie Daniel, no? Ty chyba sobie zapominasz, gdzieś ty się urodził. W Lechi. W takim razie co? Zaczynamy od... No może nie klasyki, no bo klasyką jest Pescador. Jeden jedyny. Jeden jedyny, który się tam narodził w Camara de Lobos i wszyscy uważają, że to jest prawdziwa poncza, bo jest najbardziej, że tak powiem, taka mocna, nie? No i przede wszystkim jest chyba też dlatego, no bo ponieważ na Maderze wtedy rosły tylko i wyłącznie cytryny. Tak, no i to też jest no poniekąd... jakby... Tak, no to też związane z tym, co gadaliśmy, nie? No, więc jakby Szkorbut i porost cytryn na wyspie generalnie. No właśnie, ale regional, czyli ta jedna z 4 takich domyślnych głównych ponczy, którą na wyspie na pewno skosztujecie, dostaniecie w zasadzie wszędzie tego regionala. Pescador, regional i passion fruit, marakuja i tangerine. Tangerine, tak. To są takie 4 typy ponczy. Zaczynamy od regional, czyli co my tu mamy? No jest taki dosyć klarowny ten format i co tu jest? No Maksiu, co tam się w środku znajduje, powiedz mi? No co, no tutaj będziemy mieli, tu musi być miks pomarańczki chyba z cytrynką, tak? Czy gadam kocopoły, czy nie? No bo jakby kolor wskazuje na to, że jakby po prostu to nie jest do końca, no ale jest jeszcze jakby rum. No i przede wszystkim właśnie musi być zawsze poncza na rumie, tak, żeby ona nie była na wódce i to od razu czuć jest. Nie, no to jest jak wiecie, jak woda z kolą, czy ten jest, to od razu jakby czuć, nie? Ważna rzecz właśnie, że to jest, bo to jest rum, aguardente to się nazywa po portugalsku, ale tak naprawdę aguardente to jest trunek, który występuje nie tylko na Maderze, ale też na kontynencie. I w przypadku Madery to jest aguardente decana, czyli po prostu rum z trzciny cukrowej tam zdestylowany. Tak. Natomiast na przykład w Portugalii, ja mieszkając w Algarve, na przykład piłem aguardente de Medronho i to jest z kolei rum z owoców poziomkowca, Medronho. I to piją w Algarve. A z kolei na przykład na północy kontynentu, w sensie portugalskiego,
piją aguardente de vinu, czyli rum z, powiedzmy tam, z czarnych czy z czerwonych winogron. Także aguardente to jest portugalskie, ale różni się to w zależności od miejsca. Okej. Na Maderze z trzciny cukrowej i albo tutaj tak naprawdę z Porta da Cruz, czy tam byłeś, nie? Chyba w tej gorzelni. Porta da Cruz to jest tam na wschodzie. W Porto La Cruz na Kierunek Wawrzyniec, jak jedziesz na Wawrzyńca na No Maderze. Porta da No, Troszkę do góry tam jedziesz, tak. A, dobra, bo ty tam schodziłeś. Tak, tam masz te kominy i tam jest gorzelnia. No. To tam właśnie jest rum, Branca się nazywa i on jest moim zdaniem chyba najlepszy. I jeszcze jest w Caliecie rum, Aguardente de Cana, tam taka przezroczysta butelka. No i takie dwa rodzaje, także no, wszędzie to mają tutaj w Ponczy. Nie? No to jakby trzeba No co? spróbować, no bo Swoim. Lekko kwaskowate, ale nie tak jak peszkador. Peszkador to jest taki... Pescador to jest taki, że od razu wywala, Taka, wywala od fest. razu, kurczę, na twarzy po prostu jakby... Ja też już taki się czuję lekko taki zgrzany, że tak powiem, Jestem, po tej ja Ponczy, też ale nie aż no. tak po peszkadorze. Jak jest Tak. duża różnica między piciem peszkadora jednego, a na przykład 3 tangerii, no tam nie czujesz tak tego, ale w peszkadorze się czuje, nie? Właśnie, Tak. aguardente 50% rum. Także to jest 50%, na bazie tak, 50% alkoholu. No i to jakoś tak też powinno być, że mniej więcej to powinno być jakby sok, jakby 1:1 z rumem, no. Tak to powinno być, jakby te proporcje takie tak powinny być. A, no i przede wszystkim to też powinna być ta skórka A, no właśnie, to jest z ważne. cytryny, no. Córka z cytryny, ale to też jest tam jest zamotka. Ja generalnie też nie jestem jakimś ekspertem od ponczy, robienia ponczy, jestem ekspertem od picia ponczy, ale generalnie na przykład jak sam robiłem poncze stary, to na przykład popełniłem taki błąd, że wykorzystałem za dużo tej skórki po pierwsze, że zrobiła się po prostu cała ta poczta zrobiła się taka goryczkowa, a po drugie wrzuciłem tam człowieku mnóstwo tej takiej białej skórki, tak. Właśnie pan tak Schrzaniłem, mówił, bez że on tego. Tak, że on mi pokazywał, jak on to obiera. Tak, nie, to jest sobie profanacja, żeby jakbyś, nie wiem. Nie białe. Nie, ja właśnie, wiesz, białe skóry, stary, zacząłem to tam, wiesz, No. robić tak, nie, i podczas zrobiła się strasznie goryczkowa, także Ale potem odcedziłeś to? odcedziłem, ale sam fakt, że tam się, te, wiesz, te takie soki dostały, które się nie powinny dostać, takie goryczkowe, tak. nie? Białe nie. Ja tak samo z miód i cukier to też tam, cholera wie, bo tam czasami dałem cukier, czasami dałem miód, To jest czasami uważałem, że... no mówią, że cukier niby, no ale nie wiem, ja lubię na tym miodzie. Ja też lubię no, na miodzie, ja też. lubię, no. Ja też Kurde, lubię na miodzie. A czasami spotkałem się z opinią właśnie, że to na miodzie jest, że to jest jakiś błąd w peszkadorze, a czasami, że w tangerinie, a naprawdę były dobre te poncze, nie? Nie, Po tej naprawdę, klipie, także... też, naprawdę to... I join with orange juice, with the skin of the orange, to prepare regional punch. Nie jest to mój faworyt, jeśli chodzi o ten trunek Nie, z tych 4, ale jest okej, nie? nie jest. Ja mam swojego, przyznam szczerze, faworyta, ale to do tego dojdzie. Czerwony Johnny Walker z kolą i papieruch. Najtańszy papieruch za uchem odpalony. Czerwona kartka, Sherry Coke. Nie, tak naprawdę tyskie, taki 5. gatunek dla hitów odwiedzających wyspę. Na tych zdjęciach, bo jak dużo bardzo zdjęć miałem, powiedzieć? dużo zdjęć miałem w karczmie. Stolik dla nas awaryjny. Mają nas dość. Cofamy się w Ale rozwoju. mnie strasznie ciekawi, co ten chłopina tam ma. To jest w ogóle szef, To przepraszam, czekaj, tam czytam się Nie, nagrywa. chłopina Chyba się nagrywa. Nie, to jest bardzo szanowany człowiek. Yeah, I know. To jest generalnie... Motyw jest taki, bo też o tym nie mówiliśmy. Czekaj, przybliżę kamerkę, żeby było jakiś inny kadr, żeby był. Jestem tu i słucham tego, wybrukowane to wszystko jest, to jest stare miasto, aczkolwiek tam już nie jest to stare miasto i ten 50 Cent i mam takie... Wolałbym usłyszeć fado. Słów kilka o tym miejscu, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na San Pedro, czyli na Starówce w Funchal. I to jest taki, nazwijmy to, dziedziniec, gdzie są 2 miejscówki. Jedna taka turystyczna, Poncha de Rey, czyli Król Ponczy po portugalsku. I obok jest miejscówka taka starej daty, gdzie jest po prostu sklep spożywczy, który wieczorami się odpala, wjeżdża poncza na stół i ludzie z cashem wbijają i po prostu następuje życie społeczne. No i my siedzimy właśnie w tej części, gdzie jesteśmy u tych wyjadaczy oldschoolowych. Natomiast za nami, tam gdzie są ci ludzie, to jest taka druga miejscówka, też bardzo dobrą ponczą, zresztą zaraz będziemy pić poncze z tamtej miejscówki. Tam bo to jest tylko więcej, jedna. tam jest właśnie więcej jest tych poncz. Mieliśmy okazję przy naszym spotkaniu 2 miesiące temu popróbować. Dawno temu.
raz na 2 miesiące, to człowieku, to z rodziną się nie widuje tak często. No, trochę się tutaj dzieje na stole. Zamówiliśmy w końcu te 3 pozostałe rodzaje ponczy z tych takich 4 domyślnych. A sam od czego? Od pescadora? I pescador zostawmy na koniec. Dobra, czyli pescador to jest tu. Trzymaj. To jest ta najmocniejsza, rybacka. Co to po kolorze i konsystencji, to będzie chyba tangerina. A fakt. Swoje ulubiona poncza tam skipu. Tangerine. Uwielbiam. Hops, tu nasze ponczowe szachy. To jest naprawdę... Ta poncza jest... Ona jest niesamowita dlatego między innymi, że pachnie niesamowicie i to jest ten zapach takiej mandarynki, której nie ma w Europie. W Europie chyba jest klementynka, a mandarynka maderska to jest taki sztosik. No bo ona pachnie, u nas jakby pachnie tą taką słodyczą, a tu jest jeszcze ta słodycz z tym takim podbiciem tego cytrusa i to jest, kurczę, fantastyczne. Ja się odbijam od klementynki z Biedry, którą lubię swoją drogą. To jest konsystencja generalnie tangeriny. Tam jest sporo miąższu i jest to takie nieprzejrzyste, dosyć klarowne. Taka niesamowicie, no generuje jakieś takie emocje takie pozytywne, jak się sączy. Naprawdę. Jest jakby, jest takim deserkiem, trochę takim likierkiem. Wiecie, jak się podróży gdzieś tam na Sardynii czy Sycylii, gdzieś tam zawsze jest jakieś takie likierkowe w ogóle, jakby wyspy w ogóle kochają jakby likierki. I jest fantastyczna, no jest wdzięczna, jest bardzo wdzięczna. Jest więcej niż zajebista i właśnie to też ponczy jest spoko, w takiej dobrej ponczy, że teoretycznie to aguardente de cana powinno być takie niewyczuwalne, w sensie powinno palić w przełyku, ale nie może być takie na pierwszym planie, jak w niektórych na przykład craftach, czasami jak się łoje, jak tam Imperial Russian Stouty, to tam po prostu, że to jest takie, czuć ten voltaż, a tutaj akurat jest to świetnie, że tak powiem, ukryte. I ja przez większość czasu piłem tego oto koleżkę, co Max uważa, że to jest jedyna słuszna poncza. Ja tak nie uważam, uważają to mieszkańcy Madery. Maderzanie. Słuchajcie, Maderzanie tak uważają. Tak. Nie, ale generalnie ta poncza jest zajebista, czyli tak, mamy mandarynki, mamy też oczywiście aguardente de cana, mamy, w zależności od wersji, ale nie wiem do końca jaki jest ten taki klasyczny, ta recepta klasyczna, chyba cukier albo miód, cholera wie. No właśnie, mówią, że cukier, ale z miodem, no ciężko się nie zgodzić, że to nie jest dobre, no bo jest dobre z miodem, no kurczę, no mówmy się. I jeszcze to jest fajne, że tutaj jeszcze na koniec, na ten taki finish tego smaku, czuć jeszcze tą, no nie wiem, może to jest specyfika po prostu gatunku jakby tej mandarynki, z której to jest robione, ale czuć jeszcze taką delikatną skórkę tej mandarynki, która normalnie jest jakby się ją zjadło, to jest super gorzka, ale jest jakby, nie wiem czy używałem do tego, wydaje mi się, że nie, że tu nie ma skórki mandarynki, ale jakby w tej mandarynce tutaj czuć tak, no dużo się dzieje. W Ponche Regional, którą piliśmy przed momentem, tam się dzieje, smakowo oczywiście się dzieje, ale tam tak powiem, płasko jest w zapachu przede wszystkim, a tutaj jest sztos. I w ogóle ta mandarynka, jak sobie faktycznie kupicie ją gdzieś tam w markecie czy na targu, ona jest zawsze pełna pestek, nie jest taka słodka jak właśnie w tej ponczy, bo tutaj oczywiście miód i cukier grają pierwsze skrzypce, ale jest sztos. Do czego to dobrze porównać? To jest coś takiego jakby na bazie sorbetu, jakby taki sorbet, tylko w innej konsystencji, tak bym powiedział. To jest No w sorbecie też jest alkohol, żeby on nie... Aguardente tam też, Delechia. W tym towarzyszu takie jest, pescadorze, że pescador z kolei jest taki, że mieszkańcy go albo właśnie łoją jak u nas seteczka na rozgrzanie, no bo jest naprawdę mocny, to 50% alkoholu, to jest tego aguardente więcej niż w innych, albo go tak sączą. No ja generalnie wolę sączyć tą ponczę. Ja też uważam, że poncza jest do sęczonka. Dobra. To co, jak się złapało, Pierwsze zaczynaliśmy tego regionala, nie? Jeszcze tutaj czuć taki kwasior z turumem. wszystko. Albo po prostu beluga tam się przewija w żołądku. Takie tam... Nie no, to jest naprawdę, to jest, jak miał porównać, to tutaj waga kogucia, a tutaj kurde no, gołota Emru wjechał niezły, nie? Pescador to jest taka cytrynóweczka, ta pianka jest niesamowita, ten, jak to mówią krawciarze, lacing. Zobaczmy jeszcze regionala i to jest ten regional, a ten tak kurczę, tutaj chyba, nie wiem, czy tutaj więcej pomarańczy nie wysypał. Co to za zapach jakiś taki? Chyba, że to jest kompal, sok koncernowany.
Wieku, to w ogóle inaczej smakuje niż to wcześniejsze. Kompletnie. Ale w ogóle jest tak, że... Jakaś brzoskwina to co to jest? A tak, no bo przecież my pierwszego zaczynaliśmy, tego regionala piliśmy, nie? Ale to w ogóle smakuje jak tam była jakaś brzoskwinia, stary, z czego, nie? Coś takiego jest, nie? No, na pewno nie jest tam tylko cytryna. Na 100% nie jest. Ty, ale faktycznie jakiś w ogóle zupełnie... Inaczej. się oddalić, bo się wypierdolę. Bym się nie rozjebał, jak ten koleś nas... No, No to, wiemy dlaczego tu jest ta brzoskwinia. tak, Jest wiem, brzoskwinia, ale wiemy dlaczego to nie kojarzy się z regionalem. Dlaczego? no nie kojarzy się, bo okazało się, że to jest po prostu z marakui, co jest oczywiste i zapomnieliśmy o tym. Tak, bo mieliśmy dla was testować 4 gatunki popularniejszych Tak. ponczu na wyspie, czyli startowaliśmy od regionala, czyli tam jest limonka pomarańcza, tam cytryna pomarańcza, potem pescador wjechał, czyli typowo limona, tak kwas. No i co? I oczywiście passion fruit, czyli marakuja. Tak. Co jest też kaliber bardzo znany na wyspie, no i co? No i tangerina, nie? Tak, Więc z tego w tych zymałopów chyba całe. w amoku no i generalnie chyba to jest taki efekt, jak się testuje trunek alkoholowy, no, że coś może umykać, a że nam się tutaj rozmawia, my włączamy, wyłączamy. Coś generalnie tutaj robimy, gadamy sobie jakieś też swoje tematy i Spróbujmy stary jeszcze z tej strony, jeszcze tutaj ustawić. na drzwi okienko. Dobra, wracając do tematu głównego naszej pogadanki dzisiejszej. To tak, była mowa o Pescadorze? No była mowa, ale można by czekać, coś jeszcze powiedzieć. A właśnie, że Pescador się wywodzi z takiej miejscowości Camara de Lobos. To jest taka typowo rybacka miejscowość, która ponoć, nie sprawdziłem tego szczerze mówiąwszy przed tą nawijką, ale jestem prawie pewny, że tak jest, była przed Funchal. Jak tutaj przybyli Zarco i inni portugalscy żeglarze, no to właśnie Camara de Lobos była tą pierwszą miejscowością, no i ten Pescador jest tym takim trunkiem, no powiedzmy najbardziej zbliżonym do tych żeglarskich czujek berbelów, które tam wtedy No tak, to jest- szmocili, nie? Tak, no myślę, że berboluka to jest... Nie, to jest tak naprawdę najbardziej zbliżone. To jest najbardziej zbliżony trunek do tych właśnie naszych polskich cytrynówek, od teściów wszystkich, wujków i tak dalej. Po prostu go kurwa czuć, jak go pijesz, to ci Tak, to... spływać ten woltaż przez przełyk. Może jeszcze dobrze nie przegryzło. To mniej więcej... Leżakowało, będę leżakować trochę bardziej. Tak, tak. Ale o to chodzi w ponczu, żeby ona była świeża. Tak? Tak. Tego jakby... Zróbcie sobie poncze w domu i kupujcie tych poncz gotowych. Nie ma żadnego sensu. Tak, Naprawdę. tak. Przywieźcie Kompletnie, sobie kompletnie. Pastelgenaty, przywieźcie sobie, nie wiem, strelicje sobie, bulwy sobie na rynku, kupcie jakichś fajnych kwiatków, które wam wyrosną. Naprawdę przywieźcie milion innych rzeczy, nie przywoźcie stąd tych gotowych poncz, no to nie ma kompletnie żadnego sensu, nie naprawdę. No to jakby idźcie, kupcie sobie amarenę i jakby same shit. Co mam pisać? Pałka do poncz? Pałkę do ponczy, stary. Jak piszesz, to nawet podejrzewam, że nawet Polacy to sprzedają na Excelu. Carolino. Carolino. No, Słuchajcie, Carolino. no piękna nazwa. I to na przykład jak najbardziej polecam, żebyście sobie przywieźli z tej wyspy. No bo takiej formy w Polsce, mimo że mamy sporo drewnianych, że tak powiem, aretasów, to takie czegoś nie kupicie raczej. Ja i zimniora Zimniora można dokładnie płynieć, no. Birę, poncze, na wszystko na P i w ogóle to bez tego w zasadzie ponczy no, nie zrobicie. Oczywiście możecie robić tam jakimś kijaszkiem własnej roboty, ale to jest tak skonstruowane, żeby przez ten cały miąższ i tak dalej się przebić. Tak, no i pamiętajcie, że jak, przepraszam ci przedem słowo, jak używacie do tego miodu, no to żeby potem jak już zamieszacie, to trzeba dobrze umyć, żeby potem nie wsadzić jej z powrotem do tego miodku, bo wam miód skiśnie i się zepsuje. Nie kupujcie gotowej ponczy, róbcie poncze samą, to są 3, góra 4 składniki. Pierwszy składnik to rum, czyli aguardiente de cana, destylat z trzciny cukrowej dostępny tutaj na Maderze. W Portugalii ciężko o niego. Drugi jest to cytrus. Jest to cytryna, bądź mandarynka, bądź pomarańcza. Dobra, cukier jeszcze właśnie, cukier, miód. Cukier. Ja chyba jestem fanem, fanem miodu. No, serio. No, Fanalem. No. Nawinęli człowieka. Nawinęli. Że zmęczony jestem stary. No, Sesję mieli stary na moje płatne. nawinęliśmy srogo. A można jeszcze próbę nawijać, no. Stary, można by gadać, stary.
Zbieramy się. No, już koniec. Panowie nam podziękowali, zamykają lokal. Spadamy stąd. To czy nie spadamy, bo jeszcze mamy też inne swoje A jeszcze malutki koralek został w Jeszcze kinu. malutki, może jeszcze coś zagramy. Dzyndzelek jeszcze? Żeby przepłukać trochę mordkę z pączy. Moving here and we cleaning everything and we ate everything. Muito obrigado, guys. Thank you. Thank you.